Zaczyna się zabawa. Indiana Jones w akcji. Podróż zajmie około 3 godzin. Ale warunki powinny być dobre. Na pewno jest klima w środku. Restauracja i sklep z pamiątkami w połowie drogi z Ammanu do Petry. Puzderełka. Sygnety, wisiorki, bransoletki, pierścionki. Do wyboru, do koloru. Taki dywan pewnie trochę kosztuje w Polsce. Nie ma lipy. O, to mega wygląda. Naszpikowane takimi pseudo szkiełkami. A tutaj kolorowe pisanki. Nudy, nudy, nudy. Tutaj trochę więcej zieleni, więcej drzew. Krajobraz bardziej urozmaicony. Wow. Ekstra. Robi wrażenie. Te góry tam w oddali. Takie tu mamy ceny. Tania nie jest. Takie danie, czyli słynna shawarma, kosztowała mnie 7 dinarów. To przeliczcie sobie sami, ile to jest. Trochę pomidora, ogórek, fryteczki z batatów. No i tutaj taka tortilla pokrojona. No niestety z kurczakiem. W razie czego mam odpowiednie tabletki ze sobą. Przywiozłem z Polski. A teraz biorę się za żarcie, bo po prostu jestem mega głodny. To chyba jakiś hotel taki na wypasie. Przy okazji można takie oto tutaj spotkać zwierzacie. Jakbym jechał taksówką, bym tylko mignął szybko i tyle by było. A tak, o proszę, tu jeden, a tam drugi konik. Taki plecak jak ja mam, można by się spokojnie zabrać nawet na tydzień czasu tutaj. Ja trochę przekombinowałem i stąd ta walizka. Połowa rzeczy, która nie jest, i tak mi się nie przyda. Za dużo ciuchów wziąłem. Chociaż jestem facet, a nie panienka. Mogę chodzić 3 dni w jednej koszulce i 2 dni w jednej gacie. My Home Petra. Wejście do mojego hostelu. A tak wygląda w środku. W holu. My Hotel Petra Hotel. I proszę, polska flaga wisi. A tak wygląda mój pokój. Łóżko. Bajzel, bo zacząłem się wypakowywać. Lustro. Kibel. Z prysznicem. No ale co najważniejsze, jest klima. Z pilotem. Cena tego pokoju ze śniadaniem, nie wiem co będzie na śniadanie. Byłem tam w restauracji, taki szwedzki stół. Prawdopodobnie jakieś dżemy, masełko. Tutejszy chlebek. 65 zł za dobę. Jednak to prawda, że jak jest upał i skwar, to powinno się pić ciepłe napoje, a nie zimne. To jest pogoda do tego, żeby się pomoczyć gdzieś w zimnej wodzie, a nie włóczyć, tak jak ja, i robić po 20 km dziennie. Za $100 dostałem tutaj 70 dinarów.
Ale bym tu wskoczył normalnie, się wypluskał. Ale czuję, że to mogłoby mieć jakieś niefajne konsekwencje. Także nie będę kombinował. Stary, malutki cmentarzyk. Kilka nagrobków. A w tle widać to, co widać. No niestety nie doczytam, co tutaj jest napisane. To ta sama trasa, którą szedłem wcześniej, tylko teraz chodzę z górki. Dużo lepiej. No i bez tej pieprzonej walizki z lekkim plecakiem, który mam tylko trochę elektroniki i 2 litry wody. Co chwila na mnie trąbią i oferują podwózkę. No ale trzeba się tu do tego przyzwyczaić. Tak to po prostu tu jest. Mięsa nie jem, ryby od czasu do czasu. Taka moja filozofia życia. No a jak gdzieś pojadę i mnie mocno przyciśnie, jestem na wyjeździe gdzieś w obcym kraju, no to trzeba spróbować czegoś lokalnego. Nie jestem jakiś fanatykiem wegetarianizmu, weganizmu. Wszystko jest dla ludzi. No ale byłoby fajniej i piękniej, gdyby spożycie jednak tego mięsa na świecie zmalało do absolutnego minimum. Idę do muzeum w Petrze. Wejście z Jordan Pass za free. Wejdę do środka, trochę ucieknę przed tym żarem. Muzeum klimatyzowane, także jest po prostu rewelka. Muzeum jak muzeum. Typowe eksponaty. Wykopaliska. Potłuczane garki. O, tutaj coś fajnego. Wow. Jak widzicie, nie ma ludzi. Pusto. Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma sezonu. Może to i dobrze. Także przyjazd w tym terminie ma swoje plusy i minusy. Tak jak ze wszystkim. Pamiętajcie, nic nie jest czarno-białe. Nic do końca nie jest dobre, nic do końca nie jest złe. Zawsze wszystko jest płynne, wszystko się zmienia. I tak to właśnie wygląda. Posąg Herkulesa z białego marmuru, którego podobno, przynajmniej tak tutaj jest napisane, nie ma w Jordanii i był sprowadzany specjalnie z Turcji, z Grecji lub z Włoch. A tak chowano dzieci w starożytnych czasach w Petrze. Zawsze byłem zafascynowany Indianem Jonesem. Uwielbiam te filmy. Oglądałem wszystkie części wielokrotnie. Właśnie z tego filmu wiele lat temu, jeszcze jako gówniarz, nastolatek, dowiedziałem się o istnieniu tego miejsca. I oto tutaj jestem. Zaraz wchodzę, pokażę Jordan Pass i wchodzę. Proszę bardzo, Indiana Jones Snack Shop. Indiana Jones wiecznie żywy. Tutaj kolejka za biletami. Ja całe szczęście nie muszę w niej stać, bo mam Jordan Pass. Wchodzimy. Zaczyna się zabawa. Indiana Jones w akcji. Panowie namawiają na przejażdżkę konikiem, osiołkiem. Co chwila. Biedne zwierzątka. Nie wiem, ile ta przyjemność, ile by nie kosztowała, to nie. Na wielbłąda może jeszcze bym się skusił. Przed chwilą spotkałem Polaków. Poznali mnie po koszulce, zobaczyli orła. Nie rozmawiałem z nimi po prostu, tylko gościu machnął. O, Polska.
Transport dla leniwych. Meleksy. Proszę bardzo. Tak też można. Naprawdę płyny trzeba tutaj uzupełniać ostro. Nie ma żartów, żeby się nie odwodnić, jakiegoś udaru nie dostać. No zaczyna robić się tłoczno. Niektórzy dopiero tak jak ja wchodzą, a niektórzy wychodzą, bo przyszli tu wcześniej. Od 6 rano otwierają. Indiana Jones in action. Wąwóz robi się coraz wyższy. Mega, mega. A śmieciarki przechodzą. Dziwne uczucie, jak się spełnia twoje marzenie. A to było jedno z nich. Być tutaj w tym miejscu. Jestem szczęśliwy. O proszę. No, tam już się robi mega wysoko. Nie wiem na ile to jest metrów, ale 40, 50 będzie. Wieje taki też przyjemny wiaterek. Czuję się tutaj rzeźki, naprawdę. Luz. Nie no, wysoko tam jest. To są co najmniej 2 wieżowce. Wieżowiec ma 33 metry, czyli to jest gdzieś koło 70 metrów spokojnie. Może ja sobie wrócę takim meleksem. Wcześniej mówiłem, że to dla leniwych, ale chyba też już się starzeję, robię się leniwy. Nie dziwię się, że Petra trafiła na listę 7 cudów świata. Bo robi to wrażenie. Przynajmniej dla mnie. Na mnie. Chociaż już trochę przez te 48 lat swojego życia widziałem. Ale mam sucho w ustach. Parę minut temu piłem wodę i znowu mnie suszy. No, seriously, what is this place? This is heaven. No i oto jestem, dotarłem. Najsłynniejsza budowla w Petrze, znana z wielu zdjęć, fotografii, pojawiająca się na wszelkich portalach społecznościowych, Facebookach, Instagramach. To jest właśnie to miejsce znane z filmu Indiana Jones, Święty Graal, o którym wspominałem wcześniej. To jest to miejsce. Skarbiec powstał prawdopodobnie w I wieku. Jest to skarbiec faraona, ale tak naprawdę podobno nie ma nic wspólnego z faraonem i z Egiptem. Jest z tym związana tylko i wyłącznie jakaś legenda. Biedne zwierzątka. Gdzie mam usiąść? No nie wiem, tu. Dzień dobry. Idę w farmii? Na drogę wiecie. Co? Jacyś starsi państwo z Polski. Podejdziemy trochę bliżej. Do środka nie można wejść,
Poza tym w środku podobno nic nie ma ciekawego. Puste pomieszczenia, komnaty. Mega miejsce. Fajnie chłodno. W cieniu. Jest git. Pokręcę się trochę w kółko. O, nawet piesek się znalazł. Taki trochę wychudzony. Spinam się wyżej po lepszy widok, gdzie jest mniej ludzi i lepsze fotki. Opa. Mówiłem wam, że lubię wysokość. Także... O kurwa. No jeszcze kawałek. هاي 5 ليرة حطك يا معها Nie no, widok stąd jest mega. To jest to miejsce facebookowo-instagramowe. No, jest wysoko, nie chciałbym stąd spać. Nie mam lęku wysokości, także wręcz przeciwnie, lubię. Także stoję tutaj, o, na krawędzi. Tak to wygląda. Ale pod nogi trzeba patrzeć. Nie ma żartu. Dobra, schodzę na dół, bo tutaj kolejka, następny chętny. You can go now. Wejście na to miejsce bardziej takie widokowe, to instagramowe, gdzie wszyscy sobie robią fotki, niestety kosztuje dodatkowe pieniądze. Tutaj miejscowi sobie zwęszyli interes. Nie wiem, czy to jest do końca legalne, czy nielegalne, ale po prostu trzeba dopłacać, żeby wejść i zrobić zdjęcia z góry. Cena wyjściowa to 10 dinarów, w tym wyliczona herbatka albo woda tam na górze. Ja wytargowałem na szóstkę, także 3 dychy, nawet trochę więcej za to, żeby wejść i zrobić sobie zdjęcia trochę z innej perspektywy. Warto czy nie warto? Zależy, jak kto lubi. Ja lubię wysokość. Niektórzy mają lęk wysokości, na pewno by się nie odważyli tu wejść. Ja, zobaczcie, tutaj sobie staję na krawędzi bez problemu. Dobra, o miło pana tutaj słyszeć. Polski język w końcu. Skąd pan z Polski? A, z Warszawy. A, z wycieczką. Nie, ja taki globetrotter z Olsztyna, Warmia-Mazury. Warmia-Mazury się łania. A ja Warszawa. No inne klimaty. O, 15 jezior, nie?
dobra. To mówi pan, że czasem lepiej samemu jak z grupą? Różnie bywa. Większość wyjeździłem sam, tylko teraz Tak? jest bardziej wygodnie. Aha. Dziewczyna została w domu. Aha. Chciałem coś na szybko znaleźć. Rozumiem. Robimy Izrael z Jordanią. Tak? Aha, no ja w Izraelu byłem 4 lata temu. A wy dopiero do Izraela jedziecie, czy byliście? A, byliście już. Aha. Dobra. No dobra. Tutaj miejsce takie turystyczne, można różne języki usłyszeć. No i Polaków się spotka, bo ja 2 noce spędziłem w Amanie, no to tam Tak, powiem właśnie szczerze, tam trochę śpimy. się dziwnie, tak? No to kurde, trochę się dziwnie czułem, bo chodząc ulicami naprawdę tam... No takie typowe już arabowo, no i, Tak. No, i po prostu... Tak. I, człowieka o rysach europejskich tam nie, gorzej nie spotkać. obracasz. Dobra, wystarczy już tego skarbca. Obcykany z każdej strony, nie ma. Idziemy dalej tu tym kanionem.